FabLab to miejsce, w którym spotykają się ludzie zafascynowani nowymi technologiami, gdzie wymieniają się wiedzą, wspólnie korzystają z parku maszynowego, ale również wspierają się nawzajem różnymi zasobami, do których mają dostęp poza samym stowarzyszeniem. Takim naszym sztandarowym produktem, nad którym pracujemy już ponad 2 lata, to jest Gaia Multitool. Jest to uniwersalna platforma CNC do druku gliną, jako jedna z pierwszych w Polsce, do druku masami wszelakiego typu, oprócz tego druk FDM oraz obróbka frezowaniem, czyli frezarka CNC. W FabLabie pracujemy na prototypach. FabLab to jest miejsce, gdzie się projektuje, gdzie się konstruuje urządzenie, więc tutaj nie mamy wielkiego parku maszynowego, korzystamy z usług firm zewnętrznych. Natomiast tutaj powstaje to, co jest najważniejsze, a więc projekt. Cała myśl techniczna jest realizowana właśnie w FabLabie. Używamy SolidWorksa, otrzymaliśmy go od firmy DPS Software w ramach ich programu dla startupów. Bardzo usprawniło nam to pracę, ponieważ w FabLabie pracujemy nad produktem od samego początku do samego końca i tutaj możemy przejść od właśnie tych procesów CAD-owskich, kiedy jest to rzeczywiste takie komputerowe wspomaganie projektowania, do CAM-owskich, kiedy wytwarzamy to na maszynach CNC. DPS Software poszukiwał na rynku osób, zespołów, które opracowują swój projekt od początku, od idei, od pomysłu do wykonania pierwszych prototypów albo wdrożenia już do produkcji. Takimi miejscami w Polsce są FabLaby. Chcieliśmy, aby w tym procesie powstawania nowego wyrobu był obecny SolidWorks. SolidWorks jako narzędzie, które po pierwsze może w tym całym procesie pomóc poprzez skrócenie czasu opracowywania wstępnych prototypów, wyeliminowania błędów. Od firmy DPS Software otrzymaliśmy pełen pakiet SolidWorksa, oprócz tego SolidWorksa Electrical i SolidWorksa Composer. Wszystkie te narzędzia wykorzystujemy przy wytwarzaniu właśnie Gai Multitool. Oprócz tego cały czas możemy liczyć na wsparcie merytoryczne. Uczestniczyliśmy w szkoleniach w siedzibie firmy, kiedy to poznaliśmy ten program właściwie od podstaw, bo wcześniejśmy na nim nie pracowali. Bardzo łatwo to nastąpiło właśnie dzięki temu wsparciu i świetnemu kontaktowi z instruktorami już po okresie szkolenia, czyli możemy zawsze zadzwonić, zapytać o coś, jeżeli mamy problem. Jeśli chodzi o przyszłość używania SolidWorksa, myślę, że jeszcze bardziej zintegrujemy go z procesem samego powstawania projektu. Myślę tutaj przede wszystkim o symulowaniu ruchu czy badaniach materiałowych. Chcielibyśmy, aby ludzie, którzy przychodzą do FabLabu w Kielcach, zapoznawali się z oprogramowaniem SolidWorks. Z narzędziem, które potem przy tworzeniu ich własnych biznesów, przy realizacji ich własnych projektów będzie im pomocne i będzie skracało proces projektowy i wykonywania wyrobów. O wiele łatwiej się rozmawia z podwykonawcami, którzy mają wyfrezować jakiś element, którzy mają ten element wytoczyć. O ile łatwiej się rozmawia z tokarzem, który ma oprócz tego, że rysunek techniczny w 2D, ma również jego wizualizację, bo wbrew pozorom nasze elementy są dosyć skomplikowane i tutaj czasami czytanie rysunku technicznego zawodzi. Ci fachowcy niestety nie zawsze umieją dobrze go przeczytać, w związku z tym wizualizacja 3D jest czymś rewelacyjnym. Poza tym składanie części do siebie, czyli możliwość sprawdzenia, czy nie mamy jakiejś kolizji w projekcie, czy coś nam źle nie wychodzi, czy te otwory naprawdę się ze sobą stykają. W wielu programach 2D, na których ja pracuję, czasami jest tak, że poprawimy jakiś element
Nie możemy, zapomnimy poprawić go na innym rysunku i później się okazuje, że mamy konflikt, prawda? Ale to dopiero wychodzi, kiedy już ten detal zostanie obrobiony, czyli praktycznie wydamy dużo pieniędzy na to, żeby ten detal wykonać, a w SolidWorksie my te detale zestawiamy w komputerze i znakomicie widzimy, że no, gdzieś popełniliśmy błąd. Każdy się myli. To nie jest tak, że mając znakomity program, my już wszystko zrobimy super, ale mając ten dobry program, my jesteśmy w stanie uniknąć wielu błędów, które gdzieś tam po drodze powstają.